Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To było grane i dzisiaj mam grę dla Was, taką, w którą prawdopodobnie większość z Was już grała. Jest to pierwsza Mafia. Mafia, o której w zasadzie ciężko powiedzieć jakieś negatywne słowo, bo wielu z Was, jeżeli graliście podczas premiery, to pamiętacie, jaka to była gra, która wzbudzała ogromne emocje i to był tytuł, który w zasadzie każdemu się podobał. Ciężko było znaleźć osobę, której gra się nie podobała. Mafia wyszła w 2002 roku, w 2002 roku. Rok wcześniej, w 2001, pojawiła się gra, która w pewien sposób zdefiniowała gry sandboxowe, czyli Grand Theft Auto 3. I powiem Wam, że ja, gdy grałem w Grand Theft Auto, no trudno powiedzieć, że mi się nie podobało, mi się bardzo podobało, ale kiedy odpaliłem Mafię i przyrównałem te gry do siebie, oczywiście nie chodzi o to, bo wiadomo, setting jest inny, prawdopodobnie budżety były inne, także to były zupełnie dwie różne produkcje, ale przyrównując te dwie gry, zawsze miałem wrażenie, czy to w GTA 3, czy chociażby w San Andreas, że coś w tych grach GTA gdzieś tam rozłaziło się na szwach. Nie chodzi mi o fabułę, bo fabuła w GTA jest zawsze fenomenalna, natomiast kiedy spojrzało się na grafikę, na przykład na te postacie, które chodziły po ulicy w GTA 3, one takie jakieś, brakuje mi słów, żeby to Wam określić, jakieś takie rozciaptane, jakieś takie pokraczne, pokrzywione. Natomiast w Mafii każda postać była naprawdę, nawet postacie, które poruszały się po mieście, czyli były takimi postaciami niezależnymi, były bardzo takie solidne, takie zbite i konkretne. Nie potrafię tego bardzo za dobrze wyrazić słowami, natomiast no, jest coś takiego w GTA było, że ta gra była jakaś taka pod kątem graficznym, grafika tych NPC-ów wyglądała tak dosyć dziwnie, te postacie jakoś tak dziwnie się zachowywały i wyglądały dziwnie. Zawsze miałem takie wrażenie i w sumie nigdy mnie to wrażenie nie odpuściło do momentu chyba GTA 4, kiedy już te postacie były faktycznie fenomenalne. No ale jeżeli chodzi o Mafię, warto wspomnieć tutaj o twórcy, bez którego Mafia by nie powstała, czyli niejakiemu panu Danielu Wawrze, który w sumie nadal... Ojej, poczekajcie. Wybaczcie, alarmu nie wyłączyłem w telefonie. Także wracając do pana Daniela Wawry, bez niego nie byłoby Mafii, ale Daniel Wawra też ostatnio dało sobie znać w zeszłym roku za sprawą wydanego, świetnego przy okazji Kingdom Come Deliverance. Także nadal można powiedzieć, że od czasów Mafii Daniel Wawra jest w branży i nadal jest aktywny, jeżeli o to chodzi. Pierwszy chyba szoker, który doznałem odpalając Mafię, pierwsze co mi się rzuciło, to dużo nazwisk, które brzmiały tak swojsko. Potem się okazało, że gra powstała w Czechach. Dla mnie to było zupełnie nie mogę sobie tego wyobrazić, że tak świetnie oddany klimat lat 30. Stanów Zjednoczonych powstał w Czechach. To było dla mnie w ogóle coś niesamowitego. Pamiętam, że ogromny miałem szacun do twórców, że w zasadzie to nasi tacy tutaj można powiedzieć sąsiedzi stworzyli coś tak niesamowitego. To było dla mnie całkowicie, w ogóle dla mnie to był totalny kosmos. Znałem wtedy polskie gry, które wychodziły w tamtym czasie. No nie były one za bardzo, znaczy nie miałem startu do tych amerykańskich gier, a tutaj w Czechach powstaje tytuł, który kasuje po prostu, dla mnie nawet kasował GTA. To było coś niesamowitego i to naprawdę robiło wrażenie. I drugą rzeczą pamiętam, że gra się zaczynała właśnie takim fajnym intrem. Ono było prerenderowane, ale na silniku z gry kamera przelatywała na początku nad wodą, koło takiej latarni morskiej, przez tereny wiejskie, miasta, aż w końcu dolatywała do pociągu, czy tam metra, czy tam kolejki, nie wiem jak to się tam nazywa w Ameryce. Wysiadał z niej Tommy Angelo, no i on był na Giuliano Street, wchodził do baru, naciskał klamkę i w tym momencie gra przechodziła w liczoną animkę w czasie rzeczywistym i to był pierwszy szoker, jak to niesamowicie wyglądało, słuchajcie. Mafia pod kątem graficznym, w cutscenkach, to dla mnie to był totalny kosmos. Ponownie miałem w pamięci
jak wyglądały cutscenki w GTA 3. One nie miały się w sumie czego wstydzić, były niezłe, ale ponownie te postacie były takie karykaturalne, przerysowane, a tutaj to w zasadzie wtedy uważałem, że to już jest fotorealizm, jak niesamowicie to wyglądało, jak pełno detali te postacie miały, ubrania, to wszystko, no to robiło na mnie tak potworne, słuchajcie, wrażenie i to wiecie, cały czas miałem w głowie tą informację, że hej, to powstało w Czechach, my friend, ta gra, w którą grasz, która jest taka świetna, powstała w Czechach. Także dla mnie to było normalnie coś niesamowitego. W grze wcielamy się, dla tych co nie wiedzą, chociaż nie sądzę, że muszę to mówić, wcielamy się w Tomiego Angelo, który przystępuje do rodziny mafijnej niejakiego Salieri i dla niego wykonuje różne zadania. Gra oczywiście w dużej mierze opierała się na pewnych kliszach, które znaliśmy z filmów, między innymi z Chłopaków z Ferajny, z Ojca Chrzestnego. Nie było to złe, to w zasadzie nasze wyobrażenie o mafii w latach 30. mamy głównie z filmów i no tutaj te filmy to właśnie, nie wiem, Chłopaki z Ferajny albo właśnie Ojciec Chrzestny i to są pewne takie standardy, które mamy gdzieś zakodowane w głowie i twórcy nie musi... O Jezu. Wybaczcie, poniedziałek, dzień kurierów, ogólnie nie jest to dobry dzień na nagrywanie czegokolwiek. Także wracając do tematu, twórcy nie musieli się wysilać, żeby wymyślać coś nowego. Mogli skorzystać już z gotowych wzorców, które znaliśmy z filmów, wpleść to w grę i to będzie dla nas odbiór taki, że to jest idealnie oddana mafia z lat 30. Dla mnie, kiedy myślę o mafii, to jest trochę też właśnie przez grę, bo kiedyś tak napisałem, czy też w recenzji powiedziałem chyba Mafii Trójki. Dla mnie mafia to właśnie ta mafia z lat 30. Za czasów à la Capone, Nietykalnych. I to jest pewnie zakodowane gdzieś w mojej głowie. Gdzieś tutaj mam w głowie właśnie zakodowane przez gry i przez filmy, ale wydaje mi się, że bardziej przez gry, bo potem oczywiście, jasne, druga część Ojca Chrzestnego działa się już w innych czasach, jest dużo filmów, które dzieją się w późniejszych czasach i też dotyczą mafii, też są filmy bardzo dobre, ale mnie zawsze mafia kojarzyła się właśnie z tymi latami 30. I tam właśnie myślę, że dużą rolę w tym odgrywa właśnie gra. Także mnóstwo elementów zostało zaczerpniętych z filmów, nawet nasz ziomek, który się nazywa chyba Wini? Nie pamiętam, jak on się tam nazywał. W zasadzie to trochę ściągnięta skórka z Joe Pesciego, który grał m.in. fenomenalną rolę zagrał w Chłopakach z Ferajny, zresztą jeden z moich ulubionych aktorów, także ogólnie twórcy, no powiedzmy, zerżnęli to, co już było przygotowane, wtłoczyli w to w grę, zmontowali razem, ale to i tak wyszło tak niesamowicie dobre. Pamiętam, że Mafia ogólnie nie chodziła mi za dobrze podczas premiery, znaczy nie pamiętam, jaki miałem wtedy komputer, ale no szału to nie robiło. Nie było źle, ale szału to nie robiło. I nie wiem, czy grałem wtedy na pełnych detalach, czy tam troszkę zmniejszałem niektóre elementy, ale pamiętam, że no nie chodziło to za dobrze. Natomiast Mafia stosowała fajne sztuczki, na które bardzo często się łapałem. Sztuczki między innymi takie, że miałem zawsze wrażenie, i gdy zagracie w Mafię, czy też graliście, pewnie też mieliście takie wrażenie, że w misjach jest lepsza grafika niż podczas swobodnego jeżdżenia po mieście. I na początku ja myślałem, że kurde, no to te misje się dzieją po prostu w mieście, że w każdej chwili możesz iść gdzieś tam sobie. Okazuje się, że nie, że miałeś bardzo zawężony teren, dzięki czemu grafika mogła być lepsza i też gra działała płynniej. Pamiętam tą drugą misję w zasadzie, kiedy do Tomiego przychodzą zbiry z mafii konkurencyjnej, no i on zaczyna uciekać ulicami, alejkami pomiędzy budynkami. To jest taka pierwsza, w zasadzie druga misja. I pamiętam, że tam się ucieka i tam dzieją się dużo oskryptowanych rzeczy, a to samochód wyjeżdża z bramy, a to ludzie tam stoją gdzieś i coś robią, zajmują się jakimiś rzeczami. I pamiętam, że gdy pierwszy raz grałem w tą misję, za pierwszym razem mówię, wow, w to miasto po prostu żyje, to jest niesamowite. No niestety za drugim razem, bo tam chyba za pierwszym razem mi się nie udało tego przejść, to
wrażenie bardzo szybko pykło, bo się okazało, że wszystko jest dokładnie tak samo. Ten samochód wyjeżdża w tym samym momencie, ale wtedy też jeszcze wierzyłem, że cała ta akcja dzieje się w tym ogromnym mieście i w każdej chwili mogę wsiąść w samochód i na przykład uciec. A potem się okazywało, że no niestety nie, że misje to była osobna jakby lokacja, która się dogrywała, która miała jakby bardzo takie, powiedzmy, ograniczone pole do działania i ona się tam w tym miejscu rozgrywa. Wiem, że dzisiaj może się to wydawać śmieszne, ale wtedy jeszcze nie mieliśmy takiej wiedzy na temat tego, jak są skonstruowane takie gry. Także to było taki dosyć element, na który ja się ogólnie złapałem. Natomiast jeżeli chodzi o samą rozgrywkę, Mafia zachwycała kilkoma elementami. Oprócz fantastycznego oddania miasta. I to jest ponownie, no nie byłem nigdy w Stanach, nie żyłem w latach, nie wiem, 30., ale znam te miejscówki z filmów, znam te, no, głównie z filmów, tak? I to, jak było odzrobione to miasto, fikcyjne miasto Lost Heaven, jak te wszystkie budynki, słuchajcie, to było coś niesamowitego, to było coś absolutnie niesamowitego dla mnie. I no nie mogłem się nadziwić, że coś tak mega dobrego wciąż powstało w tych Czechach. Tego nie mogłem przeżyć, że to jest niesamowite, że coś takiego powstało w Czechach. Ale oprócz grafiki dochodziła jeszcze fenomenalna muzyka. Muzyka, która ponownie, no, w naszych jakichś wyobrażeniach oddawała klimat tamtych lat. Taka charakterystyczna muzyka, plumkanie takie. Każda dzielnica w zasadzie miała troszkę inną oprawę muzyczną, ale faktycznie oddawała ducha tych lat 30. I powiem Wam, że nie grałem chyba w żadną grę, która by się działa w tamtych latach, która oddałaby tak świetnie klimat lat 30. I nie wydaje mi się, że kiedyś zagram, chyba że Rockstar kiedyś się zdecyduje zrobić taką właśnie na przykład GTA w latach 30., taką mafię, to tak, ale no robiło to potworne, słuchajcie, wrażenie. Ja byłem tak zachwycony mafią, że to jest niesamowite. Dzisiaj grając w nią, zauważyłem pewne wady, o czym zaraz w sumie powiem. Wtedy tych wad nie zauważałem. Nie zwracałem też uwagi na pewne detale, które twórcy zamieścili. Detale, które są łatwe do przeoczenia, ale które tak świetnie podkręcają klimat. Na przykład to, że wraz z rozwojem akcji i wraz z kolejnymi latami, bo akcja zaczyna się gdzieś tam w latach 20. I kończy w latach 30. Z czasem na ulicy pojawiają się coraz nowsze samochody. Zaczynamy od takich kiepskich tych samochodów, które jeżdżą po ulicy, ale wraz, gdy akcja idzie do przodu, idą kolejne lata, pojawiają się nowe samochody. Pamiętam, że wtedy tego nie zauważyłem. Zauważyłem to dopiero później, kiedy ogrywałem sobie drugi raz Mafię, nie wiem, no 3 lata po premierze chyba zauważyłem, że takie detale, takie elementy w zasadzie w tej grze są i to było też niesamowite. Niesamowicie podobały mi się postacie w Mafii. To była jedna z rzeczy, to już powiedziałem, że te takie postacie w GTA gdzieś tam się rozłaziły dla mnie na szwach, ale tutaj one były tak niesamowicie wykonane. Totalnie to był fotorealizm, słuchajcie, jak te postacie wyglądały, ich twarze, te ubiory. No już mówiłem, nie chcę się powtarzać, ale to było coś niesamowitego, tak? Twórcy też, tak jak mówię, no fajnie wykonali te misje, bardzo zróżnicowane misje, bo w zasadzie żadna z nich nie dotyczy tego samego. Oczywiście te misje są strasznie liniowe, typu tam strzelanina w jakimś tam przydrożnym barze, napad na bank, odprowadzanie tej dziewuchy do domu i lanie się z jakimiś tam typami w jakichś wąskich uliczkach. Próba morderstwa próba morderstwa Consiglieri na lotnisku, czy wreszcie osławiony wyścig. I tutaj ja chciałbym na tym wyścigu się zatrzymać. Jedną właśnie z najtrudniejszych misji w Mafii było wygranie wyścigu, który polegał na to były takie bolidy sportowe, to nie były formuły, to były takie protoplasta chyba formuły, nie wiem jak te samochody się nazywały. I trzeba było wygrać wyścig, tam chyba było aż 5 okrążeń albo 3, chyba 5. I tutaj był tak podkręcony poziom trudności, że wiele osób zapamiętało właśnie Mafię z wysokiego poziomu tego wyścigu. To jest trochę tak, jak zapamiętałeś pierwszego drivera z treningu w garażu. Na tym garażu wielu graczy skończyło grę, przygodę z driverem, bo dla niektórych było to za trudne, żeby to przejść. Natomiast
no ten wyścig faktycznie był trudny i pamiętam, że pierwszy raz, gdy grałem w Mafię, no zapamiętałem to, że było trudne, bo męczyłem się z tym dosyć długo, ale co ciekawe, dzisiaj grając w Mafię po 16 latach, ten wyścig udało mi się przejść za pierwszym razem. Nie wiem, czy pamiętałem, raczej mało prawdopodobne, żebym pamiętał, żeby była jakaś pamięć mięśniowa tego, co było 16 lat temu. Może jestem bardziej już obcykany w takich grach wyścigowych, w które grałem i jakoś ten wyścig udało mi się przejść za pierwszym razem. To było w ogóle dla mnie takie niesamowite doświadczenie. Mówię, o Jezu, będę grał z tą mafię, znowu będę się z tym wyścigiem męczył i pyk, przejeżdżasz za pierwszym razem, wow. Natomiast no, tych misji w Mafii było wiele więcej. Słynna na przykład strzelanina w kościele, też dosyć trudna misja i to było ogólnie naprawdę, te misje zapadały w pamięć. One w zasadzie, no wiadomo, że w każdej misji miałeś jakąś tam strzelaninę bądź lanie się po gębach, ale one były ciekawe, na przykład też wizyta z Salieri w jakiejś tam włoskiej restauracji, gdzie zaczynali atak inny konkurencyjna mafia, no także to naprawdę wyglądało spoko i wiele z tych, wydaje mi się, misji, wiele z tych wydarzeń jest takich, można powiedzieć, kultowych dzisiaj i przechodzi jakby do historii gamingu, przynajmniej w moim przypadku, no, że zapamiętałem te elementy. Jak ktoś mi powie mafia i powie jakąś misję, to jestem w stanie sobie ją przypomnieć, jak ona przebiegała i jakieś takie wydarzenia, które się z tym wiązały. Także no, to było naprawdę to było wyzwanie i naprawdę to było w pewien sposób no takie, wydaje mi się, że to osiągnięcie, żeby gracze aż tak zapamiętali, żebym ja na przykład zapamiętał, tak dobrze wspominał tą mafię dzisiaj, nawet po latach i nadal uważał, że ta gra jest naprawdę absolutnie fenomenalna, tak? Inną rzeczą, która w Mafii też mi się bardzo podobała, były skrypty. Skrypty nie były tak nachalne, aczkolwiek były takie delikatne miejscami, na przykład ten rusznikarz, który wydawał broń, czasami coś, jak przychodziłeś do niego do warsztatu, to czasami on coś tam w warsztacie robił, czasami sobie z fajorem siedział, stał przed drzwiami. Nie było czegoś takiego, że te postacie stały jak kołki i czekały na ciebie, aż podejdziesz, tylko zawsze coś tam się działo. Gdzieś tam jakieś takie malutkie skrypciki, które były w zasadzie wręcz niezauważalne często. Potem grając drugi raz wiedziałeś już, że to są skrypty, ale one dawały radę, bo one były takie w miarę, tak jak mówię, delikatne i fajnie wkręcały cały ten świat. Jeszcze bardziej wpadałeś w tą imersję z tym światem przedstawionym w Mafii. Także no to było też według mnie absolutnie fantastyczna rzecz w tamtym czasie. Natomiast dzisiaj, kiedy patrzę na Mafię z punktu widzenia, powiedzmy, gracza, który już ma większe doświadczenie, jestem starszy, ograłem w dużo więcej rzeczy, jest kilka rzeczy, które mnie dzisiaj denerwowały. Nie denerwowały mnie one kiedyś, może dlatego, że byłem po prostu tak zachwycony tą grą, że wszystkie rzeczy, które wydawały mi się negatywne, były jakby przeze mnie odpychane i ważne było to, że się fajnie bawię i to była podstawa tego, że się fajnie bawię. Natomiast no dzisiaj na przykład bardzo denerwowało mnie bezsensowne jeżdżenie z miejsca na miejsce tylko po to, żeby obejrzeć cutscenkę. Jest taka misja, która się nazywa, o ile dobrze pamiętam, You Lucky Bastard chyba, gdzie musimy zgładzić jednego z tam jakichś poruczników chyba mafii, czy tam brata jednego, nieważne. I cały czas mu się udaje uciec. I pierwsza część misji jest taka, że jedziemy do jakiegoś tam telefonu, prosimy tego gościa do telefonu w restauracji, on tam podchodzi, no i ten nasz ziomek strzela i okazuje się, że to nie był on. I potem jest dużo takich misji, gdzie jedziemy w drugi koniec miasta, tylko po to, żeby obejrzeć cutscenkę, która trwa, nie wiem, 30 sekund. Następnie musimy wrócić do baru Salieriego, obejrzeć kolejną cutscenkę wyjaśniającą, co teraz będziemy robić i znowu jechać w drugi koniec miasta, żeby obejrzeć kolejną cutscenkę albo zrobić tam niewielką rzecz i znowu wrócić do Salieriego, bo znowu mu się udało uciec. I dzisiaj właśnie widziałem, dzisiaj grając w tą grę, zauważyłem, że jest dużo takiego bezsensownego jeżdżenia, tylko po to, żeby obejrzeć cutscenkę, tak? Dzisiaj już to muszę przyznać, że już mnie zaczynało wkurzać. Inna sprawa, że też w mieście nie ma za dużo rzeczy do roboty.
W zasadzie no możesz zatankować furę i to w zasadzie wszystko. Nic za bardzo, no możesz jeszcze metrem przejechać ewentualnie, ale no nie było tego zróżnicowania, które na przykład pojawiało się w San Andreas. Znaczy San Andreas to już w ogóle nie była ziemia, bo tam to już były tej aktywności, była cała masa, ale brakowało mi czegokolwiek, nawet nie wiem, pójścia do restauracji, żeby sobie odnowić energię, czy coś takiego. Nie było tego, tak? Było jakby, to miasto było, ono żyło, ale w zasadzie dla gracza było martwe, bo tam nic w tym mieście w zasadzie się nie działo, tak? Ja też rozumiem, że prawdopodobnie Mafia miała o wiele mniejszy budżet niż na przykład GTA, więc tutaj nie ma co porównywać, no ale to trochę tak dzisiaj tak smutno to tak wypadło. Z fajnych rzeczy jeszcze, jeżeli tak dla równowagi powiem, że była policja, która chyba to była pierwszy raz w grze, pojawiła się policja, która zwracała uwagę na przepisy ruchu drogowego. Nie było to jakoś super zaawansowane, ale jeżeli przejechałeś na czerwonym i zauważył Cię policjant, to mogłeś dostać mandat. Mogłeś dostać również mandat za przekroczenie prędkości. Więc w grze zastosowano coś takiego jak przycisk, to chyba się nazywa teraz tempomat, czyli że nigdy nie przekraczałeś dozwolonej prędkości i maksymalnie samochód jechał tam chyba 50 km czy tam mil na godzinę i nie mogłeś jechać szybciej, bo była ta blokada. Natomiast jeżeli nacisnąłeś przycisk, zwolniłeś tą blokadę, no to mogłeś rozpędzić furę tam do maksymalnej prędkości. To też było super, słuchajcie. To była niesamowita dla mnie w ogóle taki realizm na tamte czasy, tak, że jeżeli zaczynały Cię samochody gonić, no to zatrzymywali Cię, wysiadałeś, oni Ci spisywali mandat, wsiadałeś, mogłeś odjechać. Co prawda te mandaty to były takie trochę umowne, bo one w zasadzie nic nie robiły, nie miałeś żadnych konsekwencji. Okej, wypisywali Ci mandat, straciłeś 15 sekund i w zasadzie to tyle, tak? Obejrzałeś taką krótką animkę i w zasadzie nic się tutaj z tym za bardzo nie działo dalej. Chyba że już tam mocno narozrabiałeś i już tam Cię policja goniła, strzelali, no to już wiadomo, że wtedy jak Cię zabili, no to musiałeś zaczynać od nowa. Ale tak to w zasadzie nic to za bardzo nie dawało. Jedna rzecz, którą muszę pochwalić jeszcze, której nikt nigdy nie powtórzył, a która w mojej opinii jest absolutnie genialna, to mapa. Mapa w Mafii jest absolutnie fantastyczna. Nie dość, że nie przerywa Ci gry, nie jest na tyle angażująca, jak na przykład w GTA zawsze mapa była w rogu. Jak jechałeś samochodem, to w zasadzie patrzyłeś tylko na mapę, nie na ulicę, tylko patrzyłeś na mapę, czy dobrze jedziesz. Natomiast tutaj mapa była w ten sposób, że po naciśnięciu chyba klawisza Tab mapa otwierała się na pełnym ekranie, była półprzezroczysta, miałeś strzałkę, gdzie jesteś i w którą stronę jedziesz, widziałeś. I jeżeli trzymałeś Tab, to ta mapa była, puściłeś Tab, mapa znikała. Od razu miałeś bezpośrednio wgląd, gdzie chcesz jechać, gdzie musisz skręcić, w którą ulicę i jak dojechać do miejsca docelowego. Mapa w Mafii jest najlepszą mapą chyba w grach ever. Dla mnie jest to w ogóle niesamowicie tajemnicze, dlaczego nikt więcej nie powtórzył tego samego patentu. Znaczy może powtórzył, może ja po prostu w jakąś grę nie grałem, w której taka mapa była, ale pamiętam, że ta mapa to było no, super, no, mega fajne, tak? W innych grach, dzisiejszych nawet sandboxach, weźmy, nie wiem, Assassin's Creed'a albo Far Cry'a, naciskasz i czekasz te 3-2 sekundy, aż ta mapa Ci się załaduje, bo mapa musi być wypasiona, 3D, wtedy dopiero tam jedziesz, zaznaczasz, odpala Ci się jakiś tam GPS. W Mafii było po prostu tab, mapa, widzisz, tak? Puszczasz tab, mapa znika, jedziesz. Fantastyczne, tak? No i oczywiście fajne było to, że oglądając mapę gra się nie zatrzymywała. Samochodem mogłeś jechać dalej, mogłeś nim kierować, a mapa i tak się wyświetlała na ekranie. Dla mnie to było coś niesamowicie fajne i no dziwię się, że nikt tego dzisiaj nie powtórzył, tego fantastycznego feature'a. No okej, Mafię mam w edycji chyba brytyjskiej, w mini Big Boxie, bo polska chyba edycja też była w takim mini Big Boxie. Pudełko jest taką klapką, tutaj możemy sobie zobaczyć parę grafik z gry. Niestety widzę, że mi się zaraz mikrofon wyładuje, także chyba trochę nici z mojszego dalszego nagrywania, zobaczymy. Gra była na 3 płytkach CD
I to też było znamienne, że pomimo, że gra była na 3 płytach, to te 3 płyty zajmowały faktycznie samo mięso, sama gra. Tam intro zajmowało 140 mega, nie, wszystkie cutscenki liczone w czasie rzeczywistym, jak u Kojimy, także no tutaj naprawdę super. Czyli były 3 płytki, był oczywiście manual, czarno-biały, ale ogólnie fajnie zrobiony, bo w zasadzie w takiej formie jakby, można powiedzieć, mini gazetki, gdzie mieliśmy jakieś tutaj na przykład jakieś artykuły, czy tam w formie jakichś takich artykułów w gazecie, wyjaśnione oczywiście jak działa policja, jak działa transport publiczny. No i co ciekawe, była tutaj jeszcze plakat z Mafii, z jednej strony pokazuje, a z drugiej wzorem gier Grand Theft Auto ogromna mapa Lost Heaven, która wyglądała w ten sposób. No muszę przyznać, że z mapy nie korzystałem, aczkolwiek, bo to jest dokładnie ta mapa, którą mieliśmy w grze pod tym klawiszem Tab, ona się wyświetlała, to właśnie było to. Aczkolwiek dla osób, które chciały mieć totalną imersję i nie chciały przerzucać się na mapę, no to można było sobie na ścianie powiesić i nie patrzeć. O, jeszcze mam tutaj jakąś reklamówkę Conflict Desert Storm, jakąś grę. Reklama jakiejś gry. Także dzisiaj, czy w Mafię dzisiaj warto zagrać? Słuchajcie, powiem Wam tak, oczywiście, że warto zagrać. I tutaj muszę Wam się do czegoś przyznać. Pierwszy raz, nie jestem fanem modowania gier. Nie lubię modować gier. Szczególnie w serii To było grane. Chodzi głównie o to, żeby pokazać grę, jak wyglądała w tamtym czasie, jak grało się w tamtym czasie. Niestety zaraz może mi się mikrofon wyłączyć, także ja sobie muszę tutaj patrzeć, czy miga mi dalej lampka. I nie jestem fanem modowania tytułów, natomiast w Mafii zastosowałem bardzo delikatne mody, które troszkę poprawiły grafikę. Nie za dużo, nie zmieniły modeli obiektów, bo są też modyfikacje, które zmieniają na przykład na wypasione drzewa, tak, w 3D. Nie poszedłem w tą stronę. Te modyfikacje są bardzo delikatne, lekko poprawione tekstury, tylko po to, żeby ta gra, żeby mnie też przy okazji grało się lepiej. I jeżeli chcecie zagrać dzisiaj w Mafię, polecam tą modyfikację, bo ona dodaje taki, można powiedzieć, że to jest taki ten leniwy port, jak robią, tak? Podwyższałem troszkę rozdzielczość, tam troszkę teksturki mazną i już leci do publishingu. Także to jest taki właśnie bardzo delikatny modzik, który poprawia tą grafikę, ale cały feeling zostaje ten sam. Te same drzewa składające się z 2 tekstur na krzyż, to się nie zmienia, to się zupełnie nie zmienia. Nawet postacie, to są te postacie, które są w cutscenkach, są przeniesione do gry w trybie, kiedy chodzimy i wykonujemy misje. To są te same modele, bo tutaj też jest tak, że te modele, kiedy poruszamy się po mieście, są gorsze, natomiast podczas na przykład cutscenek są lepsze. Te modele są po prostu przeniesione, także nie za dużo tutaj jest zmienione i muszę przyznać, że ta modyfikacja naprawdę robi robotę i fajnie to wygląda. Oczywiście polecam Wam Mafię, zagrajcie w Mafię, bo jest to kawał historii gier wideo. Jest to naprawdę jedna z najlepszych gier o tych czasach i o Mafii przy okazji. 2 i 3 już mi się tak nie podobały. Znaczy tak, 2 już mi się, co ciekawe, 2 mi się nie podobała. 3 znaczy mniej mi się podobała niż 2, ok, ale jeszcze się dało grać. Ale 2, kiedy wyszła 2, już myślałem, że to będzie druga część tej Mafii. A tutaj jakieś już inne czasy, inni bohaterowie, nie za bardzo mi się to podobało. Aczkolwiek 1 Mafii nadal trzyma poziom. Miejscami co prawda są dłużyzny, ale można to przełknąć i gra jest naprawdę dobra. Polecam z całego serca dla osób, które szukają jakichś fajnych retro tytułów, bądź nawet dla przypomnienia sobie, jak dzisiaj wygląda, jak dzisiaj gra się w Mafię. Myślę, że bez problemu będziecie zachwyceni tym tytułem. Chociaż pewnie mniej niż podczas premiery, ale nadal będziecie fajnie się bawić. Także polecam, Mafia, gra, można powiedzieć, ponadczasowa, nie zestarzała się za bardzo, pomimo że jest gra trójwymiarowa, nie zestarzała się, a jeżeli zastosujecie tego moda delikatnego, no to jeszcze będzie lepiej wyglądała niż oryginalnie i na pewno będziecie z niej zadowoleni. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego, cześć!
So, this is my kingdom. Come in and take a load off. I'll have a look at your wounds. This is quite a kingdom. Roll up your sleeves, sir. Help is at hand. Well, let's have a look. Doesn't look too serious. Yeah, that's true. They looked a lot worse than they are. Hold on a second. I'll clean it. There you go. It didn't even hurt. Thank you. It's me who should be thanking you. Would you care for a drink, Tom? Well, I could use a little whiskey, if you got it. Sure thing. This evening's getting interesting. Here you go, hero. So, do you swing? What? Do you like dancing, music? I have a gramophone. Yeah, I like music. Are Salieri's men tough with everyone? We try to be gentle with people sometimes, Some of you, maybe. but only a few. And are you one of Salieri's tough guys? Only sometimes. Well, I think you're a very good bad man. Oh, sometimes I'm even a very bad good man. Sarah was an angel. I had a lot of girls before that, but that was something different. Very different. It was clear to me that if I was going to spend the rest of my life with someone, it would be with her.